pionowe, kamienne płyty posadowione na poziomie gruntu. W górnej części proste, półokrągłe lub trójkątne kształty, poniżej których wyryto epitafie. Obiektów takich jak te można znaleźć w Tarnowie jakieś 3000. To tak zwane macewy, czyli z hebrajskiego nagrobki. Wystają z tarnowskiej ziemi i przypominają o długiej historii tutejszych Żydów. Wiele z nich posiada bogate zdobienia i symbolikę zawartą w płaskorzeźbach, zaś najstarsza z zachowanych macew pochodzi z 1667 roku. Wiadomo, że żydowski cmentarz, czy jakby należało powiedzieć po galicyjsku Kirkut, istniał tutaj i służył mieszkańcom już w 1581 roku. Jednak pierwsze wzmianki na temat osiadłych w Tarnowie potomków Abrahama pochodzą z odległego roku 1445. Na ponad 3 hektarach między ulicami Starodąbrowską i Słoneczną, w cieniu tutejszych drzew, skrywają się wiekowe groby. Spoczywają w nich nie tylko wybitni i pamiętani przez historię cadykowie i rabini, ale również prości Żydzi, którzy wnosili swój prozaiczny trud w codzienny rozwój Tarnowa. Ta historia skończyła się gwałtownie wraz z wkroczeniem do Polski Niemców. Wszak na tarnowskim cmentarzu spoczywają nie tylko szczątki ludzi, których chowano zgodnie ze stosownymi rytuałami i w spokoju odmawiając kadisz. To tutaj znajdują się mogiły tysięcy Żydów, których naziści mordowali w masowych egzekucjach. A słońce świeciło i nie wstydziło się, głosi napis na cmentarnym pomniku z 1946 roku. Dzisiaj zadbany i przystosowany do zwiedzania cmentarz pozwala na chwilę zadumy, na położenie kamyka, na szczycie którejś z tysięcy równie kamiennych macew. Wszak tego rodzaju oznaczenie miejsca pochówku to według żydowskiej tradycji uczynek szlachetny, bo jak mówi ta sama tradycja, kwiaty są dla żywych, a kamienie dla zmarłych.